Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na tym kanale. Dzisiaj szczególnie witam Panów bardzo serdecznie, bo będzie to film dla nich na temat tego, jak seksem, intymnością, bliskością rozgrywają Panów kobiety narcystyczne, zaburzone, z klastra B, borderline, głównie jak to się odbywa i dlaczego ten na początku wspaniały, cudowny, niesamowity seks, ta bliskość i tą gwiazdkę, którą znaleźliście Panowie na niebie i nigdy takiej kobiety nie spotkaliście, dlaczego bardzo często ta intymność, ten seks, ta bliskość przekształca się w coś, co po jakimś czasie wywołuje u Was poczucie winy, frustrację, złość, niezrozumienie i ewidentnie bardzo duże wyrzuty. Więc chciałabym dzisiaj omówić ten temat, ale zanim zaczniemy, to chciałabym zaprosić wszystkich Panów bardzo serdecznie, bo postanowiłam, ponieważ coraz więcej mężczyzn, z którymi pracuję i też coraz więcej konsultacji mam z Panami, chciałabym osobiście poznać tych, którzy mają ochotę ze mną bardzo intensywnie, jednodniowo, na żywo w Warszawie popracować. Chciałabym, żeby to też było takie spotkanie dla Was integracyjne, żebyście Panowie nie poczuli się odrzuceni, że nikt na ten temat narcyzmu z mężczyznami nie chce rozmawiać, więc zapraszam Was pod koniec października. Szczegóły znajdziecie na mojej stronie internetowej. To jest spotkanie wyłącznie dla mężczyzn. Panie za chwileczkę poinformuję o czymś innym. Natomiast zapraszam wszystkich Panów, którzy chcą porozmawiać, chcą zrozumieć ten cykl, ale poza zrozumieniem chcą wiedzieć, jakie narzędzia mogą stosować, jak je stosować, kiedy. Głównie z paniami narcystycznymi, zaburzonymi, paniami z borderline, z którymi jest kłopot. Jeśli nie możesz odejść, jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, jeśli nie wiesz, jak masz zadbać o swoją przestrzeń, o swój dobrostan, myślę o dobrostanie przeważnie emocjonalnym, ale też innych dobrostanach, chciałam Cię zaprosić, mężczyzno, bardzo serdecznie na takie warsztatowe spotkanie. W Warszawie będzie to na pewno sobota, więc zapraszam wszystkich chętnych Panów, ale żeby Panie nie zostały bez niczego, to zapraszam wszystkie Panie i to już jest typowe dla Pań. 10 października w Częstochowie tym razem zostałam zaproszona na takie spotkanie dla kobiet, dość duże, takie duże spotkanie dla kobiet. Przepraszam, nazwy teraz nie przypomnę sobie, więc nie chcę Państwa wprowadzać w błąd, ale zostawię link do organizatora tego. Poza mną będzie dużo fajnych pań, które powiedzą o różnych rzeczach, a ja mam taką dość dużą prelekcję dotyczącą właśnie jak sobie radzić, czym jest przemoc, jak ją rozpoznać, ale też będzie to miłe miejsce do spotkania moich pań. Ja od razu powiem, że na tych targach będą moje już 2 książki do nabycia, więc podpiszę, jeśli ktoś sobie życzy, i będzie można spotkać się i w kuluarach też porozmawiać. Więc zapraszam i Panie, i Panów. Drodzy Panowie, Panie, jeśli chcecie, to zapraszam do posłuchania, bo to jest niesamowicie trudny aspekt intymności seksu dla mężczyzn i to, jak kobiety potrafią manipulować. To jest coś, co mężczyzn bardzo często niszczy emocjonalnie. Dlaczego? Dlatego, że sprawność seksualna, bycie mężczyzną zasługującym na kobietę, będącym mężczyzną podziwianym, jest trochę wpisane w taką genetykę mężczyzny, w to, że mężczyzna dzięki temu troszeczkę ładuje się od strony ego, ale też czuje się i rośnie w siłę jako mężczyzna. Kiedy kobieta odejmuje tej sprawczości, tej wystarczalności temu mężczyźnie, zabiera mu skrzydła. Mężczyzna gaśnie, zaczyna czuć się winny, często walczy do upadłego, żeby to odzyskać. Niestety kobiety narcystyczne, kobiety borderline znalazły sobie w tym możliwość niszczenia
mężczyzn. Bo poza tym, że tak jak powiedziałam na początku, spotykasz gwiazdkę z nieba i aż nie możesz uwierzyć, że tak cudowna kobieta, tak otwarta, tak niesamowita, właśnie przez tą otwartość Cię zablokowała dość mocno. Co znaczy zablokowała? To znaczy, że zamiast pójść do przodu i rozwijać wasz związek, ta intymność i seks stał się czymś, co zostało ci odjęte. Kiedy spotykasz kobietę, która jest tak otwarta, tak cudowna, tak wspaniała, tobie również, mężczyzno, chce się otworzyć swoje serce na wszystkie swoje, nawet najdziksze pomysły. Nawet takie, które byś wstydził się powiedzieć, czujesz, że z tą kobietą pod względem tego seksu, intymności, bliskości otwiera się właśnie ta przestrzeń dla mężczyzny, który jest zdobywcą, który jest mężczyzną, który chce się sprawdzać. Więc czasami do głowy trafiają ci takie bardzo naturalne pomysły na różne, czasem bardzo dziwne rzeczy. I to, co słyszę w konsultacjach, mnie nie przeraża, tylko przeraża mnie sposób, w jakim wiedza na ten temat przez kobiety jest wykorzystywana. Bo ta sfera intymna, strefa seksualna powinna być przede wszystkim miejscem poczucia bezpieczeństwa. I jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek blokuje Cię w tej części, dlatego mówię o blokowaniu, to jest to jedno z największych nadużyć wobec drugiego człowieka. A mężczyźni bardzo mocno to przypłacają zarówno stresem, jak i swoją niezdolnością, jak i swoim lękiem i tracą skrzydła. Mili panowie, chciałabym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak i w jaki sposób kobiety narcystyczne, borderline, traktują seks i na jakim etapie musisz uważać. Ostatni punkt naszej listy może Cię mocno zadziwić. Zapraszam bardzo serdecznie na film. Pierwszy punkt naszego dzisiejszego spotkania to to, że seks z kobietą narcystyczną, kobietą borderline jest na początku niezwykle intensywny. Tak jak powiedziałam, wydaje Ci się, że spotkałeś gwiazdkę z nieba, że ta kobieta spełnia wszelkie Twoje marzenia na temat kobiety, na temat tego, jak blisko i jak intensywnie i jak wspaniale może być z kobietą. Dostajesz coś, co jest spełnieniem wszelkich marzeń i to otwiera Cię bardzo mocno emocjonalnie i wiąże Cię emocjonalnie właśnie z tą osobą. Zanim zdążysz zorientować się w czerwonych flagach, w tym, że coś tutaj nie gra, jesteś już zaczarowany tą intymnością i Twój mózg i Twoje ciało rozumie, że zawsze to będziesz dostawał. To jest właśnie ten mechanizm wiązania Ciebie w traumie i uzależnienia Cię od własnej osoby, bo później ten seks staje się zależny bardzo często od Twojego zachowania, od Twojego posłuszeństwa, od kontroli nad Tobą, o tym wreszcie punktów. Dobrze mówię, punktów. Natomiast to, co na samym początku jest tak bardzo intensywne, zawsze powinno w Tobie wywoływać czerwoną lampkę. W momencie, kiedy zaczyna się natychmiast jakikolwiek przytyk albo cokolwiek, co jest niebezpieczne, zapala się druga czerwona lampka. Niestety kobiety narcystyczne, kobiety borderline wiedzą o tym, że przywiązanie Cię intymnie, seksualnie do nich będzie powodowało, że tracisz rozum. Nie do końca dokładnie, że rozum, ale tracisz granice i uzależniasz się od emocji
od tej kobiety. Dlatego tak w późniejszym etapie tak trudno Ci uwierzyć, bo zaczyna Twój mózg doszukiwać Twoich błędów, Twoich niedoprecyzowań, Twojego złego zrozumienia i tak łatwo wpędzić Cię w różne dysfunkcje, w różne takie poczucie winy, niewystarczalności, bo Ty pamiętasz tamten etap. Moi drodzy mężczyźni, pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego jak coś raz a na zawsze dane. Pamiętaj, że zdanie drugiego człowieka może ulec zmianie, poczucie drugiego człowieka może ulec zmianie i zakoduj to, że zachowanie Twojej partnerki też może ulec zmianie, a Twoje zadanie polega na tym, żeby każdorazowo robić rozeznanie, czy to, co jest aktualnie teraźniejsze, mi odpowiada. Ja zawsze mówię, trzeba zrobić przegląd wojsk, przegląd magazynu, czy wszystko, co jest, to mi odpowiada. Tylko to będzie Cię w jakiś sposób utrzymywało w takim poczuciu, że zawsze się wszystko może zmienić. Nic nie jest nigdy dane na zawsze. No i mamy drugi punkt, w którym kiedy złapiesz ten haczyk, zaczyna się dewaluacja. Już seks, intymność, bliskość tej kobiety tak nie interesuje. Zawsze ten punkt zaczyna się wówczas, kiedy otworzysz do końca swoje serce, kiedy zaufasz bezgranicznie i prawie jesteś pewny, że to, co jest takie cudowne, jest Twoim udziałem. Wtedy zaczyna ją seks już nie interesować, zaczyna być zmęczona, zaczynają się lekkie przytyki, zaczynają się teksty ciągle tylko o jednym, nie umiemy porozmawiać, o coś się czepia, coś nie jest jasne i są to często na tyle delikatne sygnały, że sądzisz i poszukujesz problemu w sobie, w sytuacji, w jej zmęczeniu. No przecież każdy jest czasami zmęczony, no przecież każdy ma gorszy dzień, natomiast zacznij to obserwować. To jest bardzo mocna pułapka dla mężczyzny, który dąży do tego, żeby wrócić do tamtej kobiety, bo to tylko jedno niewyjaśnienie, racjonalizujesz, tylko jedno niedopasowanie, tylko jeden zły dzień, to za chwilę ta kobieta wróci, ponieważ rozpaczliwie tego poszukujesz jako udowodnienie swojej wartości. Dlatego musisz rozdzielać, zacząć w tym momencie rozdzielać jej złe samopoczucie, jej zdanie, jej opinię do siebie. Chciałabym, żebyś nauczył się, kiedy słyszysz taką informację, bo Ty zawsze o tym, zadał sobie pytanie, dlaczego zawsze o tym? Czy 3 miesiące temu nie było zawsze o tym? Dlaczego tak teraz możesz uważać? Bądź nie krytyczny wobec siebie, tylko posłuchaj tej osoby, co do Ciebie dokładnie mówi. Każdy może być zmęczony, to jest normalne, ale jeżeli to się powtarza i to jest permanentna sytuacja, to coś tutaj nie gra. Przestań gonić, a sprawdź swoją opinię na ten temat. Zadaj sobie sam pytanie, czy tak jest. Trzeci punkt to sytuacja, w której seks staje się reglamentowany w zależności od tego, jak się zachowujesz. Jeżeli osobę, kobietę narcystyczną, borderline zranisz, zawiedziesz, nie tak się zachowasz, jak ona by chciała, nie tak postąpiłeś, sprzeciwiłeś się, wyraziłeś swoje zdanie, jesteś karany brakiem intymności. Ona znika. Wraca, kiedy jesteś posłuszny, kiedy wypowiesz skruchę, kiedy naprawisz, kiedy będziesz żałował i osoba, kobieta narcystyczna będzie wiedziała, że żałujesz, że będziesz teraz posłuszny, że wyciągnąłeś z tego lekcję. Powstaje taka niepisana zasada. Bliskość, intymność zależy od stopnia Twojego posłuszeństwa. W innych przypadkach, kiedy stawiasz granicę, ona znika, więc
to, co jest najcenniejsze Twoje, Twój własny mózg i ustawianie granic, czyli mówienie, to mi się nie podoba, a ten sposób traktowania nie jest dla mnie dobry, ta ocena sytuacji nie jest prawdziwa, jest czymś, co kobieta narcystyczna będzie niszczyła. Po pewnym czasie uczysz się, że szczerość, stawianie granic, mówienie prawdy, mówienie tego, co czujesz, będzie Cię kosztowało. Więc zaczynasz zarządzać jej emocjami tylko dlatego, żeby zasłużyć na czułość, zasłużyć na intymność. Wolisz nie mówić to, co naprawdę myślisz, tylko to, co powinieneś powiedzieć, żeby było dobrze i żeby była intymność. Kolejny punkt to to, że seks staje się takim narzędziem zawstydzania Ciebie. Możesz od takiej kobiety zaburzonej, borderline, narcystycznej usłyszeć, ty tylko o jednym myślisz, tobie to tylko jedno w głowie, z tobą nie można w ogóle porozmawiać, ty tylko cały czas chcesz jednego. Jesteś niemęski, mnie dzisiaj to nie podnieca, każdemu może się to znudzić. Dewaluacja następuje bardzo radykalnie, czyli możesz usłyszeć, że nie podoba jej się to, albo że tamto jest za mocne, albo że tak nie powinieneś się zachowywać, albo że inaczej to powinno wyglądać. Każda rozmowa na temat, a jak byś chciała, a co by Ci pasowało, a co możemy zrobić, a jak możemy ten problem rozwiązać, zawsze jest przerzuceniem na Ciebie winy, bo tam nie ma chęci rozmowy o problemie, bo to nie jest nasz problem, to jest problem Twój i to Ty masz go rozwiązać. Nie jest to oczywiście żaden problem, tylko jest to przerzucenie winy przez zawstydzenie Ciebie. To Ci nie wychodzi, tamto jest nie tak. Często następuje tutaj też porównanie do innych Twoich, innych jej partnerów, tak? Do tego, jak było. Tak nigdy, to mnie nigdy nie spotkało, to było dziwne, tak? I często łamany jest też obraz tej pierwotnej, wspaniałej, bliskiej intymności. Wtedy doznajesz jeszcze większego oszustwa i jeszcze większego takiego zawstydzenia, ponieważ dowiadujesz się o czymś, co było i wydawało Ci się, że było idealne, a nagle okazuje się, że było fatalne. I to jest kolejny powód Twojego załamania i zawstydzenia, bo żyłeś w La La Landzie, a okazuje się, że tam nie było tak. To jest bardzo w tym momencie punkt kulminacyjny, w którym mężczyzna zaczyna gasnąć. Kolejny punkt to wzbudzanie przez seksem, wzbudzanie Twojej destabilizacji i zazdrości. Możesz w tym momencie usłyszeć, jak wielu mężczyzn ją pragnie, jak wielu mężczyzn o nią walczy, jak wielu mężczyzn na nią zwraca uwagę. Wszystko to powoduje, żebyś czuł się zazdrosny i niepewny, żebyś za każdym razem myślał, kurczę, jak łatwo mnie zastąpić. Jeden mój delikatny błąd, coś nie tak i koniec ze mną, przepadłem, dziewczyna ucieka, bo nie jestem wartościowym, intymnie, seksualnie mężczyzną. To jest potwornością, którą robi się mężczyźnie i każda kobieta, która w ten sposób próbuje obniżyć poczucie własnej wartości, to jest właśnie ten moment, że intymność, seksualność to jest miejsce, w którym z partnerką, partnerem musisz się czuć bezpiecznie, bo dotyka to tak delikatnej i tak wrażliwej sfery naszego istnienia, że jeżeli otworzysz się, a dostaniesz, brzydko mówiąc, po łapach w tej sferze, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa będzie wybitnie trudne. Dlatego przejście tego Rubikonu, w którym słyszysz od kobiety i czujesz się zazdrosny możesz się czuć, ale wzbudzanie specjalnie zazdrości przez kobietę, mężczyznę tutaj też, ale świadome wzbudzanie, świadome prowokowanie, że mógłbyś być zamieniony na kogoś innego, jest niedopuszczalne w związkach intymnych. Tego nie wolno robić i to jest znak
ostrzegawczy, to jest natychmiast w tył zwrot. Wiem, mężczyzno, że nie możesz w tym momencie mieć pełnej siły sprawczej i ciężko może być Ci już przy tym punkcie odejść, bo jesteś już zaangażowany, jesteś już w wiązaniu w traumie, masz już opcję tyle zaangażowałem, a może się zmieni za kolejnym zdaniem, więc jest Ci odejść trudno, ale zapamiętaj to, że jeżeli kobieta zaczyna Cię w ten sposób próbować zmobilizować, zawstydzić, próbować Cię poskromić w jakiś sposób, zawstydzić, to jest Twój coming out natychmiastowy. Tego intymnie nie można robić, bo tam załamuje się poczucie bezpieczeństwa. Szóstym punktem naszego wykładu jest to, że seks staje się takim testem lojalności dla kobiety narcystycznej borderline. To, że kobieta czy narcystyczna, narcyz ukryty, czy borderline, przypominam, że te cechy bardzo często się przeplatają, one są wymienne i dzisiaj już nie mówimy o tym, że jest to czyste borderline albo czysty narcyzm. Mówimy o tym, że jest przewaga cech na przykład borderline albo narcystycznych. O tym, że tego typu kobiety stale potrzebują walidacji, stale potrzebują upewnienia, że są kochane, że są wspaniałe, że są doskonałe, że są najważniejsze na świecie, te kobiety stale tego potrzebują. My to wiemy. Natomiast ten test lojalności, który przechodzisz przez seks, jest bardzo trudny dla mężczyzny, ponieważ bardzo często jesteś oskarżany, jesteś testowany i sprawdzany, z kim się spotykasz, a dlaczego nie masz na mnie teraz czasu, a dlaczego nie mogłeś odebrać telefonu. To, co słyszę od mężczyzn w konsultacjach, to jest to, że kobiety z takim wysokim spektrum borderline potrafią na przykład 100 razy dzwonić, dopóki mężczyzna nie odbierze telefonu. Potrafią stać pod pracą, zdeterminowane, tak? To jest takie wymuszenie, ten seks staje się takim wymuszaczem testów lojalności, tego, że musisz mi udowodnić, że mnie kochasz. W drugą stronę absolutnie to nie działa. Ta kobieta potrafi być zimna, potrafi być wyrachowana, potrafi stosować, a inny mężczyzna nie pragnie, potrafi flirtować z innymi mężczyznami, być nielojalna na różnego rodzaju spotkaniach, gdzie pokazuje Ci, jak wielu mężczyzn może być nią zainteresowanych. To są takie kokotki, ja tak ten rodzaj kobiety nazywam, kokotki. Natomiast w tą stronę, gdybyś Ty zachował się w ten sposób, kobieta w spektrum borderline potrafi urządzić Ci karczemną awanturę na takim przyjęciu. Potrafi zrobić rozróbę i wykrzyczeć, łącznie z tym, że znam historie, w których kobieta borderline po prostu pobiła inną kobietę, bo ta po prostu rozmawiała z jej mężczyzną. Do tego stopnia kobiety borderline, kobiety narcystyczne potrafią zaznaczać swoją tożsamość i swoją ważność wobec swojego partnera. Natomiast Twój test lojalności będzie trwał w nieskończoność i będzie przybierał coraz gorsze formy, czyli wymagania wobec Ciebie, żebyś jej udowodnił, żebyś jej pokazał, żebyś dał świadectwo, że jest jedyna, idealna, najwspanialsza, będą coraz mocniejsze. Coraz więcej i coraz częściej ta kobieta będzie wymagała od Ciebie testu lojalności. I chcę, żebyś w tym punkcie, mężczyzno, wiedział, że oczywiście budowa emocjonalna kobiet z borderline czy narcyzmem jest oparta na lęku, ale to nie lęk i Twoje zachowanie jest problemem, a jej ciągła potrzeba udowadniania jej wartości. To są osoby z tak niskim poczuciem wartości, tak niepewne siebie i tak wstydliwe. Wstydliwe znaczy z tak
uważają siebie za tak niskiej jakości osobę, która ciągle potrzebuje coraz więcej od ciebie tego udowodnienia swojej wartości. Sama ta kobieta nie potrafi się kochać, nie potrafi się dowartościować i nie potrafi zobaczyć prawdziwą, piękną część siebie. Nie potrafi tego zobaczyć. Dlatego potrzebuje, każda osoba z klastra B generalnie potrzebuje ofiary do tego, żeby czuć i dostawać swoją wartość, żeby ta druga osoba udowadniała tą wartość. Co najważniejsze u kobiety borderline, ta ilość poczucia się ważną stale rośnie i tam jest ogromna potrzeba, coraz większa udowadniania jej wartości. Ostatni punkt to to, że w którymś momencie seks staje się takim przerzuceniem odpowiedzialności za cały związek. I już nie chodzi o seks. Już nie chodzi o to, że macie problem. Nie wy macie problem. Ty masz problem. Ona jest zawiedziona, ona jest źle potraktowana, ona jest zawstydzona, nie nadajecie na tych falach, ona cię już bardzo dobrze poznała i to chyba jest raczej nie dla niej. Inni mężczyźni byliby lepsi w jej życiu. I cała zabawa polega na tym, że osoby, kobiety narcystyczne, borderline, nigdy nie wezmą odpowiedzialności za wasz związek. Przerzucą winę i dlatego wielu mężczyzn na tym etapie próbuje udowodnić nie tylko swoją intymność, swoją miłość do tej partnerki, swoje oddanie i to, że zawsze jej pomogą, i to są ci nasi słynni rycerze, którzy chcą to udowadniać, ale tak naprawdę ci mężczyźni walczą, bo mają wrażenie, że już nie mają kompletnie swojej wartości bez udowodnienia tej kobiecie, że są wartościowymi facetami. Więc tak naprawdę większość panów, z którymi pracuję, już na tym etapie tego braku odpowiedzialności, tego takiego załamania się tej kobiety, że ona już tak naprawdę nie widzi tam możliwości jakiejkolwiek pracy, to jest totalne przedstawienie problemu po twojej stronie. I ty nie przepracowany, tylko przeprojektowany, tak naprawdę już myślisz, że rzeczywiście jest to twoja wina i zostaje całkowicie zniszczone twoje poczucie własnej wartości, twoja odpowiedzialność za siebie, twoja odporność psychiczna. Tam to zostaje już na takim poziomie zniszczone, że walczysz już nie o ten związek, ale walczysz o swoje jestestwo, o to, żeby nie czuć się, tak usłyszałam od ostatniego mojego klienta wczoraj, jak szmata. Żeby nie czuć się tak zniszczonym i taką szmatą, taką na nic nieprzydatnym mężczyzną. Świadome działanie, bo wtedy jesteś wrakiem człowieka. Wtedy jesteś w stanie być na każde jej zawołanie. Panowie, nie musimy udowadniać kobiecie, że jest kobietą wartościową. Nie twoją jest to rolą, drogi mężczyzno. Ty masz dbać o to, żeby ustawiać swoje granice, żeby być mężczyzną, któremu należy się szacunek. Bo w związkach dobrze funkcjonujących to, co jest najważniejsze, to jest wzajemny szacunek między dwojgiem partnerów. I nie ma czegoś takiego, że problem zawsze leży po jednej stronie. Tak wiele konsultacji, które ostatnio prowadziłam z mężczyznami, pokazało mi tą sferę intymną jako coś, co kiedy nie funkcjonuje dobrze, zabiera wam całą męską tożsamość. Doskonale to rozumiem. Dla mnie jest to w takim rozumieniu mężczyzn sytuacją naturalną, że to zabiera, ale panowie, ja was bardzo proszę, mężczyzna musi walczyć o siebie. Mężczyzna musi dbać o siebie. Silny mężczyzna wspiera kobietę.
Kiedy czujesz, że kobieta zabiera ci tą siłę, zmiataj. Zmiataj bardzo szybko. Jeżeli widzisz kobietę, która nie bierze odpowiedzialności i nie stara się o wasz związek, tylko ciągle widzi problemy, ciągle widzi te problemy, to nie jest kobieta, z którą ułożysz sobie życie. Im dłużej będziesz trwał w takiej relacji, tym bardziej będzie obecny w twoim życiu dysonans poznawczy, wzmocnienie przerywane, wiązanie w traumie, wszystkie rzeczy, które powodują, że stajesz się sterowalny, że stajesz się człowiekiem, mężczyzną, który nie ma własnej odporności i tej męskiej, prawdziwej siły. Panowie, do pracy. Zrozumcie, że jeżeli widzicie takie zagrożenie w swoim życiu i ta gra z seksem właśnie przebiera te 7 punktów, które dzisiaj z Wami omówiłam, czas najwyższy wziąć się do pracy. I jeżeli widzisz tam przesmyk, widzisz tam taką informację, że Matko Boska, ja to wszystko widzę i jesteś przerażony, bo nie umiesz, nie wiesz jak i czujesz się winny, to mój drogi, bardzo Cię proszę, zapraszam Cię na warsztaty, zapraszam Cię do konsultacji, co wolisz. Po prostu zrozum, że to nie jest Twój problem i to nie jest Twoja wina. Po prostu najprawdopodobniej padłeś ofiarą manipulacji. Uprzejmie Panów proszę o przemyślenie tego tematu. Mam nadzieję, że będziemy mogli się licznie zobaczyć w październiku, pod koniec października. Przypominam, warsztaty na stronie internetowej. Panowie, dziękuję bardzo. Bardzo miło mi było dzisiaj z Wami się spotkać. Do miłego zobaczenia.